Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Skody Scali. Skoda Scala to nowy model od Czechów, który teoretycznie zastępuje Rapida. Teoretycznie, bowiem w praktyce Scala jest wreszcie pierwszym pełnoprawnym kompaktem w gamie Skody. Rapid był bowiem większy od Fabii, ale traktowany był jako taki budżetowy pojazd. Natomiast Octavia jest liftbackiem i to całkiem sporym. Chociaż z drugiej strony Scala znowu jest dość mała i z wymiarami nieco przekraczającymi 4 m i 30 cm jest jednym z najmniejszych kompaktów. A Octavia znowu jest największa, bowiem mierzy 4 m i 68 cm. W takim razie Skoda wiedziała, co robi i jest miejsce dla obu modeli, zwłaszcza, że mają jednak inne bryły. No właśnie, skupmy się na wyglądzie, bowiem jak na Skodę, Scala wygląda naprawdę interesująco. Bryła jest dość podobna do tej, jaką miał Rapid Sportback, z tą różnicą, że Scala ma wreszcie poprawne proporcje. Rapid był zdecydowanie za wąski, co w połączeniu z często wąskimi kołami wyglądało dość pokracznie. Dodatkowo Scala w przedniej części nadwozi zyskała sporo zadziorności, żeby nie powiedzieć agresywności. Naprawdę ten samochód może się podobać i co ważne, ma kilka interesujących elementów stylistycznych. Jak na przykład te wloty po bokach przedniego zderzaka albo listwa chromowana, która idzie tylko po dolnej linii okien, po czym się w połowie urywa. Z tyłu znowu na dole zderzaka producent zamontował coś, co chyba wygląda jak atrapy wydechów. Ale na szczęście nie są one w tym egzemplarzu pomalowane, więc jeszcze mi to tak nie przeszkadza. Warto też zwrócić uwagę na testowany wzór felg. Przyznacie, że dość ciekawy. Skoda chwali się też, że światła, zarówno z przodu, jak i z tyłu, mogą być w pełni w technologii LED. W standardzie dostajemy natomiast przednie reflektory w technologii LED, ale tylko do świateł dziennych. Dobre i to. Niedobre jest za to spasowanie, przynajmniej testowanego przeze mnie egzemplarza, gdzie drzwi kierowcy dość mocno odstawały. Choć z drugiej strony nie mam pewności, czy ten samochód nie miał już jakiejś przygody. Podoba mi się za to tylna klapa, z przedłużoną szybą, która bardzo daleko zachodzi. To takie nawiązanie właśnie do Rapida Sportbacka, z tą różnicą, że w Rapidzie było to w standardzie, a w Scali trzeba za to dodatkowo zapłacić. W sumie to bez tej klapy Scala wygląda zupełnie inaczej, w moim odczuciu gorzej, ale to kwestia gustu. Skoro już jesteśmy z tyłu, to pora na bagażnik, który to w opcji może być otwierany elektrycznie. Sam kufer jest ogromny, bo ma aż 467 litrów pojemności. Dla porównania Volkswagen Golf ma bagażnik o pojemności 380 litrów. Ogromna różnica. Pod podłogą mamy koło dojazdowe oraz zestaw kluczy. Tylną klapę możemy oczywiście położyć i otrzymujemy wtedy 1410 litrów pojemności oraz niestety dość duży uskok spowodowany fotelami. Pewnie jak wybralibyśmy opcjonalną podłogę z drugim dnem, to wtedy przestrzeń byłaby niemal idealnie płaska. Scala może się chyba też pochwalić jako auto z największą ilością haczyków na zakupy w bagażniku. Znalazłem ich aż 6. Poza tym w kufrze jest gniazdo pod zapalniczkę, a także 2 przegródki po bokach i miejsce do zamocowania siatek zabezpieczających towar. Pomimo iż Scala jest o ponad 30 cm krótsza od Octavii, to rozstaw osi jest mniejszy o tylko 3 cm. I to czuć. Z tyłu miejsca na nogi jest mnóstwo, no prawie jak w Superbie. Również na głowę nie mogę narzekać, a mam 186 cm wzrostu. Poza tym do dyspozycji mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, oddzielne nawiewy oraz złącza USB. Tu warto zaznaczyć, że są to już złącza typu C, czyli te najnowszego typu. Z przodu również jest wygodnie i dość szybko znajdziemy wygodną pozycję. Kierownica jest oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach, a my dodatkowo do dyspozycji mamy podłokietnik. Niestety, ten nie wiadomo dlaczego nie jest regulowany, przez co nie każdy będzie mógł z niego wygodnie korzystać. Szkoda. Deska rozdzielcza, jak przystało na Skodę, jest dość prosta, ale nie można powiedzieć, że jest nudna. Wygląda dość nowocześnie, a to zasługa pozbycia się większości przycisków, a także zamontowania ogromnego ekranu na górze. W podstawie ten ekran ma 6,5 cala, jednak w opcji może być taki jak w testowanym egzemplarzu, czyli aż 9,2 cala. Robi wrażenie. Sam system też działa bardzo płynnie, a grafiki wyświetlania na nim są bardzo ładne. Tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. No chyba, że do obsługi klimatyzacji. Wcześniej powiedziałem, że producent zrezygnował z dużej ilości przycisków. I to również tyczy się klimatyzacji. Mamy tylko 2 pokrętła, którymi możemy zmienić temperaturę, ale na przykład, żeby już zwiększyć nawiew, czy zmienić jego kierunek lub włączyć klimatyzację, należy wcisnąć przycisk menu i potem wyklikać już opcję na ekranie. Wolałbym jednak, żeby to wszystko było na tym panelu z fizycznymi przyciskami. Drugi ekran, który może oferować Scala w opcji, to wirtualne zegary. Mają one kilka widoków i prezentują się naprawdę ładnie. Jeździłem w bardzo ostrym słońcu i nawet wtedy zegary były bardzo czytelne, za co duży plus. Plus należy się też za materiały, które Czesi nieco poprawili.
Teraz są one na poziomie Octavii, a może i nawet minimalnie lepsze, gdzie górna część deski jest miękka. Tylko na dole wciąż mamy twarde plastiki, ale w tej klasie to niestety norma. Standardowo, jak w każdym teście Skody, muszę powiedzieć o Simply Clever, czyli drobnych, ale jakże przydatnych i genialnych w swojej prostocie pomysłach. Mamy na przykład skrobaczkę ukrytą we wlewie paliwa albo parasol w drzwiach kierowcy. Do tego mały plastik do trzymania biletów parkingowych, czy śmietniczki w drzwiach albo stoliki dla pasażerów z tyłu. Zupełną nowością jest też duży wlew do płynu do spryskiwaczy. To akurat jest genialne, bo nie wiem jak wy, ale ja zawsze rozlewam ten płyn po całym garażu i komorze silnika. Zwłaszcza jak kupimy taki najgorszy, najtańszy płyn, który nie ma lejka. A tutaj tego problemu już nie ma. Piękne. Skoda Scala oferuje też na przykład ładowarkę indukcyjną, która całkiem szybko ładuje telefon oraz kolejne złącza USB z przodu. Ponownie są to złącza typu C. Starszej generacji złącz Scala nie oferuje. Poza tym w tunelu środkowym mamy miejsce na napoje, dalej mamy gniazdo pod zapalniczkę oraz zamykany schowek w podłokietniku. Kolejne schowki to te w drzwiach, zamykany przed pasażerem oraz jeszcze jeden zamykany, tym razem po lewej stronie od kierownicy. Pora zajrzeć pod maskę. Póki co gama silnikowa Scali w Polsce obejmuje 3 silniki. Są to dwie benzynowe turbodoładowane jednostki 1.0 oraz 1.5 o mocy 115 oraz 150 koni kolejno. A także jeden turbodiesel 1.6 o mocy 115 koni. Tylko najsłabszy silnik 1.0 występuje w manualu. Pozostałe jednostki mają w opcji automat dwusprzęgłowy DSG o 7 przełożeniach. Na innych rynkach jest jeszcze dostępny silnik 1.0 TSI o mocy 95 koni, a także w niedalekiej przyszłości pojawi się jednostka zasilana CNG o pojemności 1 litra. W Polsce jednak podstawą jest 1.0 TSI 115 koni i właśnie taki silnik jest w testowanym egzemplarzu. Jest to 3-cylindrowa jednostka, co czuć, ponieważ w kabinie są odczuwalne minimalne drgania. Ma to jednak miejsce tylko, jak silnik nie jest rozgrzany. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to jedyna jednostka, która występuje tylko i wyłącznie z manualną przekładnią. Pozostałe silniki możemy w opcji połączyć z automatem. Manual jest typowy dla Skody, jak i dla całego Waga. Działa po prostu dobrze. Osiągi na papierze wyglądają też bardzo dobrze. Od 0 do 100 skala z litrowym silnikiem powinna przyspieszać w 9,8 sekundy, czyli dość żwawo. Podczas jazdy jednak tego nie czuć. Owszem, silnik w zupełności wystarcza do podróżowania, ale jeśli szukacie większych wrażeń, to polecam 1.5 TSI o mocy 150 koni. Póki co Skoda twierdzi, że mocniejszych silników Scala nie będzie miała, więc jeśli liczycie na Scalę RS, to raczej poczekacie. Długo. Bardzo długo. Mam też pewne zastrzeżenia do tego, jak się Scala prowadzi, a dokładniej do układu kierowniczego, który moim zdaniem jest jakiś taki bezpłciowy, mało bezpośredni. Wspomaganie w Skodach zawsze było dość mocne, ale tutaj nie w tym leży problem. Kierownica przekazuje nam bardzo mało informacji o tym, co dzieje się pod kołami, co nie każdemu się spodoba. Mimo to w zakrętach Scala zachowuje się dość pewnie, a zawieszenie jest typowe dla każdej Skody. Sztywno, ale nie przesadnie. W ogóle jeśli ktoś lubi bardziej sportową jazdę, to w opcji jest sportowe zawieszenie, które jest o 15 mm niższe od standardowego. Swoją drogą Scala może mieć tryby jazdy, gdzie w zależności od wyboru mamy inną reakcję na gaz, czy właśnie zawieszenie nam się nieco usztywnia. Różnica pomiędzy skrajnymi ustawieniami jest wyczuwalna momentalnie. Przed podsumowaniem pora na cennik. Podstawowa Skoda Scala z silnikiem benzynowym 1.0 TSI o mocy 115 koni i z manualną 6-stopniową przekładnią kosztuje 66 500 zł. Mocniejszy silnik 1.5 TSI 150 koni to już wydatek 82 250 zł. Różnica jest tak duża, bowiem tylko silnik 1.0 występuje z najniższym poziomem wyposażenia Active, pozostałe startują już od Ambition. Scala zatem jest o 6000 zł droższa od Rapida z tym samym silnikiem i wyposażeniem oraz o 12 000 zł droższa od Fabii, ale już ustaliliśmy, że to nie jest ten segment. Scalę trzeba porównać do Golfa i Octavii. I tutaj Golf, również z silnikiem 1.0, 115 koni i manualną skrzynią, kosztuje 76 790 zł, czyli jest o 10 000 zł droższy od Scali. Jeśli porównamy silnik 1.5 TSI 150 koni, to różnica jest 6000 zł na korzyść Scali. Octavia w podstawie jest tylko o 740 zł tańsza od Golfa z tym samym silnikiem i kosztuje 76 050 zł, czyli również 10 000 zł więcej od Scali. Wychodzi na to, że cennik Scali jest w miarę sensownie ułożony, przynajmniej jeśli chodzi o grupę wag, bo konkurencja ma też tańsze modele, jak np. Kia Ceed czy Fiat Tipo, które nie dość, że są tańsze, to w podstawie też oferują wolnosące silniki, czego w Skodzie już nie dostaniemy. Co kto lubi. Czy Skoda Scala okaże się kolejnym sukcesem czeskiego producenta? Nie wiem. Wiem za to, że Czesi dość mocno się napracowali, a nowa Scala
To dobre auto. Jest to typowa Skoda, czyli pomimo niewielkich, jak na tą klasę wymiarów, posiada niesamowicie przestronne wnętrze. Do tego posiada sporo praktycznych rozwiązań oraz czerpie garściami z technologii całej grupy Waga. Nie można też zapomnieć o ciekawym jak na Skody wyglądzie. W sumie, tak sobie pomyślę, to Scala może być bardzo pożądana przez floty i przez przedstawicieli handlowych, czyli będzie pewnie hitem.